gdzie znajduje się jedna z najstarszych kopalni Górnego Śląska. Jakie zasługi w krzewieniu kultury mieli rzemieślnicy, gdzie można obejrzeć przy pracy maszynę parową z 1900 roku, co dali Śląskowi cystersi i gdzie można odprężyć się w nagradzanym ogrodzie sensorycznym. Zabieramy Was dziś na Górny Śląsk do miasta, które możecie kojarzyć ze słynnego przeglądu kabaretowego. I choć powszechnie przyjęło się, że na Śląsku nie ma zbyt wielu miejsc wartych obejrzenia, postaramy się zadać kłam temu stwierdzeniu i opowiemy Wam o atrakcjach, które warto zobaczyć w Rybniku i okolicach. Początki Rybnika nie są dokładnie znane, choć wiadomo, że na przełomie XI i XII stulecia istniała tu już osada rybacka. W okolicach znajdowało się wiele stawów rybnych, od których prawdopodobnie miasto wzięło swoją nazwę. Przez kolejne wieki znajdowało się pod panowaniem Piastów Śląskich i Królów Czeskich. Jednak podczas dzisiejszej wycieczki chcielibyśmy skupić się na nowszej historii regionu. Nasza opowieść rozpoczyna się pod koniec XVIII wieku, kiedy to miasto nabywa od ostatniego prywatnego właściciela król pruski. Po zniesieniu władzy prywatnej rybniccy mieszczanie uzyskali prawo wybierania burmistrza i radnych, a miasto otrzymało dotacje państwowe na inwestycje. Po pożarach pod koniec XVIII stulecia rozpoczęła się także przebudowa budynków na murowane tak, że już w połowie XIX wieku Rybnik nabrał nowoczesnego charakteru, co szczególnie było widać w przyrynkowych kamienicach. W jednej z takich kamienic mieści się muzeum. Koniec XVIII stulecia zapoczątkował rozwój przemysłu na szeroką skalę. W rejonie Rybnika, podobnie jak w dużej części Śląska, związane to było także z odkryciem pokładów węgla. Pod koniec wieku z inicjatywy pruskiego ministra prowincji śląskiej powstała pierwsza kopalnia Versuch-Kohlengrube. Początkowo wydobycie rozwijało się powoli, a związane to było z niewielkim zapotrzebowaniem na węgiel. Jednak gdy w XIX wieku zaczęły tworzyć się kolejne zakłady przemysłowe, m.in. huta żelaza i fabryka maszyn, zapotrzebowanie znacznie wzrosło. Rozpoczęły się więc intensywne poszukiwania kolejnych pokładów, które z czasem skonsolidowano w kopalnię Choym. O górnictwie w Rybnickim Okręgu Węglowym dowiecie się więcej odwiedzając muzeum w Rybniku, które po restrukturyzacji górnictwa w latach 90. próbuje zachować pamięć po kopalniach działających na jego terenie. Podczas odwiedzin możemy obejrzeć zaaranżowane fragmenty kopalni, począwszy od górniczej markowni po wyrobisko na przodku. Muzeum może pochwalić się całkiem sporą i ciekawą kolekcją lamp górniczych stosowanych w XIX i XX wieku oraz rzeźb wykonanych z węgla i grafitu. Jednak nie samym górnictwem żył Rybnik.
Wraz z rozwojem przemysłowym prowincji rosło także zapotrzebowanie na inne dobra. Uwolnienie zawodów dokonane w 1810 roku wpłynęło na szybszy rozwój rzemiosła, z którym Rybnik, jako miasto wtedy już powiatowe, poradził sobie znakomicie. Pomimo preferencji dla pruskich mistrzów, polscy fachowcy potrafili radzić sobie z nie do końca uczciwą konkurencją, zrzeszając się w organizacjach cechowych. Oprócz działalności przedsiębiorczej, były one również miejscem krzewienia polskiej kultury i znajomości języka. Rozwój rybnickiego rzemiosła zahamował wybuch I wojny światowej, po której nie powróciło ono już do Rybnika w takich rozmiarach, choć dalej było obecne w życiu miasta. Wystawa Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska pokazuje rolę, jaką odegrało rzemiosło oraz organizacje rzemieślnicze w życiu Rybnika i okolicznych miast. Możemy tu obejrzeć typowe nie tylko dla śląskich miast warsztaty rzemieślnicze, które odgrywały niebagatelną rolę w kształtowaniu przemysłowych i robotniczych osiedli. Dziś wielu z tych specjalistów już nie ma co szukać we współczesnych miastach, a w czasach rewolucji przemysłowej odgrywali ogromną rolę. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Ignacy to jedna z najstarszych kopalni węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Powstała pod koniec XVIII wieku z inicjatywy pruskiego ministra Karola Jerzego von Hoyma. Przez ponad 200 lat pracowała pod różnymi nazwami, jednak najbardziej znana była jako Hoym lub Ignacy. Wydobycie węgla zakończono w 1995 roku. W 2005 kompleks kopalni Hoym-Ignacy wpisano na listę zabytków techniki i rozpoczęto jego renowację. Obecnie można odwiedzić wieżę ciśnień, na której urządzono taras widokowy oraz maszynownię Szybuk-Głowacki z zabytkowymi maszynami wyciągowymi. Wśród zwiedzających rybnicką kopalnię największym zainteresowaniem cieszy się wciąż sprawna maszyna wyciągowa z 1900 roku o napędzie parowym. Maszyna jest w bardzo dobrym stanie technicznym i pomimo, iż w 2008 roku odcięto od niej parę, wciąż jest sprawna. A dla wszystkich nerdów i miłośników techniki mamy parę informacji o niej. Została wyprodukowana w 1900 roku w ówczesnym Breslau przez firmę Linke Hofmann Werke AG. Ma moc 1800 koni mechanicznych, 2 cylindry o średnicy 1000 mm i suwie tłoka 1600 mm. Najefektowniej prezentuje się bęben linowy z kołem zamachowym o średnicy 6 metrów. Maszyna była przystosowana do ciągnięcia 2 czteropiętrowych klatek. Przez lata służyła do obsługi kopalnianego szybu Kościuszko. Dzięki staraniom miasta i pozyskanym środkom unijnym w 2021 roku udało się zmodernizować i uruchomić maszynę dla celów turystycznych. I być może w momencie, gdy słuchacie tej opowieści, jest ona już główną atrakcją zwiedzania zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku.
Cystersi do Rud przybyli w 1252 roku z małopolskiego Jędrzejowa i w ciągu 3 lat wybudowali pierwsze obiekty klasztorne. Od początku pobytu zabrali się ostro do pracy i założyli od podstaw kilka wsi. Uprawiali ziemię, utrzymywali stawy i browar, zajmowali się bartnictwem, produkcją węgla drzewnego i smoły, a nawet kuźnictwem. Klasztor rozwijał się dobrze do wojen husyckich w XV wieku, kiedy to wielokrotnie pustoszony nie mógł podnieść się przez prawie 2 stulecia. Wraz z końcem wojny 30-letniej rządy w opactwie objął Andreas Pospel, którego energiczne usposobienie podźwignęło klasztor. Pierwotnie romańsko-gotycki kościół klasztorny na przełomie XVII i XVIII wieku przekształcono w stylu barokowym, wzniesiono nową fasadę kościoła i kaplicę Najświętszej Marii Panny, w której umieszczono słynący łaskami obraz Matki Boskiej Rudzkiej. Od 1744 roku Rudy stały się znaczącym ośrodkiem kształcenia młodzieży. Rozpoczęło wówczas działalność 4-klasowe gimnazjum, wzorowane na podobnych placówkach jezuickich. Zgromadzono także jeden z największych na Górnym Śląsku księgozbiorów. Historia mnichów w wełnianych habitach w Rudach zakończyła się 26 listopada 1810 roku, kiedy to królewski komisarz odczytał edykt sekularyzacyjny. Posiadłość cystersów trafiła w ręce rodu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingstr, który przekształca pałac w książęcy i zakłada park. W styczniu 1945 roku kościół oraz pałac zostały spalone przez wojska sowieckie. W latach 50. odbudowano kościół, jednak prace przy budynkach klasztornych szły niezwykle wolno. Pierwszy etap zakończono w 2008 roku, a rok później utworzono tu ośrodek formacyjno-edukacyjny diecezji gliwickiej. Dziś możemy tu obejrzeć kościół poklasztorny zbudowany na planie Krzyża Łacińskiego z przyległą kaplicą mieszczącą słynący łaskami obraz Matki Boskiej Rudzkiej. Zabytkowe wyposażenie kościoła zostało zniszczone przez Armię Czerwoną. Odnowione zabudowania klasztorno-pałacowe powoli odzyskują dawny blask. Organizowane są tu wystawy i spotkania, a w określone dni miesiąca można je także zwiedzać. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując Razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Na zakończenie naszej wycieczki zapraszamy na chwilę relaksu w rydultowskiej odprężalni sensorycznej Rosa. Usytuowana w centrum, tuż przy urzędzie miasta, zajmuje teren około 1 hektara. Obszar podzielono na 5 stref. Wzrok, który przyciąga różnorodnością kolorów, słuch z efektowną fontanną szumiącą niczym górski potok, smak, gdzie można skosztować różnych warzyw i owoców, zapach, obsadzony roślinami o intensywnej woni i dotyk, który ma wspomagać manualny rozwój. Rosa to idealne miejsce nie tylko dla dzieci i rodzin. Oprócz zabawek i placów zabaw jest tu dużo miejsca, gdzie można usiąść i zachwycić się otaczającą zielenią.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.